serdecznie. Ja bym chciał tak krótko odpowiedzieć takie doświadczenie też w związku z takimi słowami apostoła Pawła z listu do Rzymian, 8 rozdziału i wiersza 28. To są takie moje jedne z ulubionych słów w całym Słowie Bożym, gdzie tam Pan Bóg przez Pawła napisał tak. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. I chciałem właśnie takie doświadczenie w związku z tymi słowami opowiedzieć, które miałem w tamtym roku, gdyż w tamtym roku miałem taką bardzo ważną życiową decyzję do podjęcia, a mianowicie co robić dalej w życiu jakby. No i tak właśnie rozmyślałem, czy już szukać jakiejś stałej pracy, czy iść na jakieś studia i tak dalej myślałem. No i dużo się modliłem oczywiście w tej kwestii, żeby Pan Bóg jakoś tym pokierował, co dalej robić. I gdy w tamtym roku, już nie pamiętam jaki to był miesiąc, oglądałem na YouTubie taki wykład, taką serię właściwie rodowód. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. To tam na głosie nadziei. To jest w sumie na podstawie wielkiego boju, właśnie głównie prześladowania chrześcijan, najpierw zniszczenie Jerozolimy, prześladowania chrześcijan, Waldensi, reformacja i tak dalej. I właśnie jak słuchałem o Waldensach, wtedy tego jednego krótkiego odcinka, to tam było powiedziane o Waldensach, że oni, w sensie dzieci Waldensów, szły na jakieś wielkie uniwersytety w tych dużych miastach, ale nie w pierwszorzędnym celu po to, aby, że tak powiem, zdobywać wykształcenie. Oczywiście to też bardzo ważne, ale w pierwszej kolejności właśnie po to, żeby to była ich taka przykrywka, można powiedzieć, do wydawania świadectwa o Chrystusie, prawda? I tam czytamy, że mieli tutaj wszyte różne przepisywane fragmenty ze Słowa Bożego i tak dalej. No i wiecie, jak to tak oglądałem, to z tego myślę, kurczę, jakby tak zauważyć, cała historia świata prawie, a szczególnie czasy po Chrystusie i Europa, wszystko jest związane z Panem Bogiem, z religią i z Biblią, prawda? Jak się na przykład spojrzymy na historię średniowiecza, to można dosłownie nazwać historia papiestwa i historia Biblii praktycznie. I tak sobie pomyślałem, kurczę, a jakbym poszedł na studia na przykład historyczne? Taka mi myśl przyszła i oczywiście modliłem się w tej kwestii. Tylko tak sobie pomyślałem, że ja nawet historii na maturze nie pisałem, a poza tym z matury miałem bardzo słabe wyniki, więc wiedziałem, tak sobie pomyślałem, że nie ma żadnych szans, żebym się dostał. Więc szukałem czegoś innego, ale tak mnie korciło, żeby sprawdzić gdzieś tam na internecie, bo jest taka strona, gdzie się wpisuje wyniki i tam pokazuje, na jakie uczelnie i kierunki się człowiek dostał mniej więcej. No i wchodzę na tą stronę, wpisuję Kraków, bo najbliżej. No i swoje wyniki bardzo kiepskie z matury. No i wyskakuje mi tam, gdzie bym się mógł dostać i tak dalej. I wyskakuje mi, że mam w miarę dużą szansę, żeby dostać się na historię na jednej z uczelni w Krakowie. No to złożyłem papiery. Też tak fajnie Pan Bóg pokierował, bo okazało się, że będę mógł mieszkać tam na Lubelskiej, bo tam akurat wolne mieszkanie, jest taki jeden pokój. Więc wszystko się tak pięknie układało. Złożyłem papiery oczywiście i tak dalej. Jednak jak już w połowie lipca przyszedł czas, aby oficjalnie zadeklarować jakby, że będę przystępował do tego roku akademickiego, to tak, żeby się upewnić, zadzwoniłem, czy na pewno to mieszkanie tam na tej lubelskiej będzie, żeby w razie W. No i się okazało, że jednak tam pewne osoby z Ukrainy potrzebowały i nic z tego nie wyszło. No to tak trochę się zasmuciłem, ale sobie myślałem, dobra, najwyżej taka wola Boża, prawda? Więc zacząłem szukać jakichś studiów w Nowym Sączu bardziej, bo tam też jest uczelnia, tylko wiele mniej kierunków. Historii oczywiście nie ma. Tak sobie pomyślałem, że może na pielęgniarstwo pójdę. Więc złożyłem papiery i niestety, albo stety raczej, było zbyt dużo osób, mnie nie przyjęli. I potem dowiedziałem się, że w Tarnowie też jest pielęgniarstwo, więc złożyłem do Tarnowa na pielęgniarstwo. Dostałem odpowiedź, że też mnie nie przyjęli, bo za dużo osób. No to tak myślę, kurczę, no to co tutaj dalej, bo żadnego pomysłu nie mam. Więc złożyłem na jakieś ekonomiczne studia w Nowym Sączu. Na nie się dostałem i poszedłem nawet na pierwszy dzień. No i pierwsze co zrobiłem, to oczywiście w planie zajęć zobaczyłem na piątki, kiedy mam zajęcia. No i okazało się, że mam zajęcia po zachodzie w piątek, czyli wiadomo w szabat, prawda? No to już taki trochę zezłoszczony, bo sobie myślę, to nie wychodzi i tu jeszcze kolejne problemy tylko, prawda? Ale sobie pomyślałem,
bo mojemu przyjacielowi, który też jest adwentystą, przełożyli zajęcia z piątku na inny dzień, więc myślę, to jak pójdę, poproszę, to mi też na bank przełożą. On poszedł nawet razem ze mną dla towarzystwa. No i tam byliśmy w tym dziekanacie, w sekretariacie, jak zwał, tak zwał. I tam mówię, no, bo tu z powodów religijnych i tak dalej, bo adwentyści, czy te zajęcia w piątek można przełożyć. A ta pani tak strasznie, można powiedzieć, żeby mi się odczepił, tak mówi, ale proszę pana, my nie będziemy pod jedną osobę całego planu zmieniali, proszę sobie z wykładowcami rozmawiać, to, tamto. Tak bardzo mnie zbyła, prawda, że ona nie ma jak, to, tamto. No i wracam taki załamany, taki zdenerwowany wręcz, że to nie wychodzi, tu jeszcze dali zajęcia po zachodzie, czyli w sobotę. A wiecie, to był już październik, czyli 2 tury na studiach się już skończyły, więc nigdzie indziej bym nie mógł złożyć papierów. No i tak naprawdę załamany modliłem się i pod wieczór dostałem na pocztę maila, akurat z tej uczelni w Krakowie, gdzie składałem, z taką informacją, że z jakiejś tam przyczyny rozpoczęła się 3. tura studiów, a nigdy 3. tury nie ma i ze względu na to, że już złożyłem papiery, to jeżeli je dowiozę, to mogę być jeszcze przyjęty. I tak sobie myślę, kurczę, no co by tu robić? Ale tak stwierdziłem, bo moja mama pracuje na kolei i zapytałem ją, czy ona by mi jakieś zniżki na pociągi nie załatwiła, z racji, że dziecko kolejarze i tak dalej. No i oczywiście Pan Bóg załatwił przez moją mamę, że aż 80% zniżki koniec końców. No i stwierdziłem, że pójdę na te studia i że będę dojeżdżał codziennie. No i tak się to stało, że właśnie jednak jestem na tym kierunku i bardzo Panu Bogu za to dziękuję. Tak, na tej historii, bo bardzo jest to ciekawe. I bardzo wiele okazji też miałem do wydawania świadectwa oczywiście o Słowie Bożym, o stworzeniu, a nie o ewolucji i tak dalej. I właśnie dlatego tak o tych słowach mówię, żebyśmy pamiętali, że wszystko, tutaj apostoł Paweł nie pisze, że większość albo że prawie wszystko, tylko to jest napisane, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Boga miłują. Dlatego gdy my jesteśmy wierni, to Pan Bóg tym bardziej jest wierny. Amen. Chwała Bogu.
Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię tą pieśń, właśnie którą śpiewaliśmy przed chwilą, 491. Piękna jest, prawda? A szczególnie ten początek właśnie, gdzie tam jest napisane: śpiewaj o miłości Bożej, jak łaskawy, dobry On, prawda? No bo o czym innym mielibyśmy śpiewać tak naprawdę, prawda? Czy mielibyśmy śpiewać, nie wiem, o masonach, o teoriach spiskowych? No o czym innym, prawda? Czy jest jakiś lepszy temat, o którym można śpiewać, jak nie Chrystus? Albo o którym można mówić, prawda? Jak Pan Bóg i Jego dobroć. I właśnie to doświadczenie w czasie refleksji, że tak powiem, było takim właśnie wprowadzeniem do tego kazania. Tak celowo to doświadczenie powiedziałem, ponieważ właśnie chcę dzisiaj mówić o dobroci Bożej. O tym, jak łaskawy, dobry On. No bo tak mówię, co innego tak naprawdę ma dzisiaj sens. I wiecie, gdy właśnie dostałem się na te studia w Krakowie, o których przed chwilą wspomniałem, historycznych, to byłem niezmiernie szczęśliwy z tego powodu. Bo wiecie, bardzo ciekawy kierunek, dzięki któremu można jeszcze lepiej Słowo Boże zrozumieć, prawda? Osadzone w jakimś kontekście, dodatkowo też chcąc nie chcąc będzie historia reformacji i tak dalej. Same ciekawe rzeczy. No i wiecie, też taki człowiek, taki trochę pysze, stwierdził, że na pewno wszystko poznaje. No bo trochę tej historii liznął, no Wielki Bój przeczytał, Księga Daniela, no to Grecja, Persja, Rzym, Babilon, prawda? No to, że człowiek mniej więcej będzie wszystko wiedział, o czym jest mowa. A przynajmniej tak mi się wydawało, ponieważ po tej początkowej radości nastąpiło takie zderzenie z rzeczywistością. Mianowicie na zajęciach były poruszane takie wydarzenia historyczne, o których ja nigdy nie słyszałem, nawet pierwszy raz dosłownie. Była mowa o takich państwach, które ja nawet nie wiedziałem, że takie coś w ogóle istniało w historii, prawda? Mittani na przykład, jakieś państwo. No to kto wie, co to jest w ogóle, prawda? Ja nie miałem o tym zielonego pojęcia. Dodatkowo wszyscy straszyli, jak profesorzy są surowi, gdy oceniają. Egzaminują bezlitośnie, że niezwykle trudno zdać. I z tych oraz innych powodów, wiecie, po tej początkowej radości zaczynały pojawiać się wątpliwości, czy to w ogóle ma sens, żebym ja dalej tam studiował, skoro i tak na pewno nie zdam. No bo wiecie, ogrom tego materiału, dodatkowo jak tak surowo będą oceniać ci wykładowcy, no to czy jest sens w ogóle to dalej ciągnąć? I naprawdę po kilku dniach już w październiku myślałem, żeby zrezygnować z tych studiów, ale wiecie, gdy tak się modliłem, to Bóg wkładał mi w serce coraz większe przekonanie, że to przecież On mnie tutaj przyprowadził, prawda? I nie po to mnie tutaj przyprowadził, abym ja po chwili, kierując się swoim rozumem, tym, co widzę, tym, co czuję, rezygnował z tego, prawda? Nie po to Pan Bóg mnie tutaj przyprowadził. I właśnie, że tak powiem, przez wiarę, dzięki łasce Bożej szedłem dalej i udało mi się pozdawać prawie wszystkie egzaminy. I właśnie 3 lutego, w tym tygodniu zresztą, nadszedł czas na taki najtrudniejszy egzamin właśnie z historii starożytnej. Wiecie, ze wszystkich sił się przyłożyłem, aby się jak najlepiej przygotować, bo tego materiału jest naprawdę ogrom. Wiecie, sama historia Egiptu, Sumerów, Babilonu, Asyrii, Rzym, Grecja, to wszystko, wiecie, to są prawie 3000 lat historii, od potopu do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Więc wiecie, jak to wszystko ogarnąć? Jeszcze w dodatku, wiecie, te imiona tych władców egipskich czy na przykład asyryjskich, to są imiona typu Pazur, Aszur, Nazirapli i takie najdziwniejsze, na których, wiecie, nam dzisiaj idzie dosłownie języki połamać, nam Polakom, prawda? Jednak ze wszystkich sił, wiecie, się starałem, wstawałem dosłownie dzień w dzień właśnie do tego 3 lutego, 4, 5 rano i oczywiście modlitwa, Słowo Boże, śniadanie i potem tak naprawdę od 8 do wieczora, do kiedy szedłem spać, wałkowałem cały czas ta historia, Bliski Wschód, Grecja, Rzym i tak dalej. I wiecie, parę dni temu, przed egzaminem parę dni wcześniej, gdy na przykład spojrzałem, jakie zagadnienia jakie pytania mogę otrzymać na tym egzaminie, to pomimo wszelkiego trudu, który włożyłem w tą naukę, czułem się całkowicie bezradny. Po prostu wiedziałem, że jeżeli otrzymam 3 pytania, w których będę musiał poruszyć te konkretne zagadnienia, to ja nic nie powiem tak naprawdę, bo na temat niektórych rzeczy ani słowa tak naprawdę nie wiem i nie jestem w stanie powiedzieć. I wiecie, w związku z tym w
tej swojej całkowitej bezradności właśnie każdego dnia, rano, wieczór wołałem do Pana Boga, prosząc, aby On wylosował mi właśnie te odpowiednie pytania. No bo co innego mi tak naprawdę pozostało, jak nie tylko polegać na łasce Bożej. I też gdy się modliłem, to właśnie Pan Bóg skierował mnie do pewnej historii ze Słowa Bożego, dokładnie z 2 Księgi Kronik, 29 rozdział. Naprawdę jest to przepiękna historia tego, jak Pan Bóg wybawił swój lud ze strasznego zagrożenia. 29 rozdział 2 Księgi Kronik od wiersza 1. Jednak zanim przejdziemy do tej księgi, to ja chciałbym jeszcze tak tutaj coś dorzucić. Mianowicie tą wspaniałą księgę, jaką jest Pismo Święte, Słowo Boże, czytam od około może 5 lat. Mniej więcej dzień w dzień, różnie to jest, ale czytam od 5 lat to Słowo Boże, prawda? Jednak dopiero parę tygodni temu tak naprawdę, właśnie przygotowywując się do egzaminu ze starożytnego Izraela, pierwszy raz przeczytałem wszystkie księgi królewskie i wszystkie księgi kronik. No bo wiecie, gdy człowiek weźmie na przykład, otworzy pierwszą księgę kronik i zacznie czytać od początku, to wydaje się to arcynudne. Nazwijmy rzeczy po imieniu, prawda? No bo załóżmy, czyta od 1 rozdziału, od wiersza 1 i tam jest tak. Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalel, Jered, Henoch, Metuzalem, Lamech, Noesem, Ham, Jafet i tak dalej. I aż do 13 rozdziału tak naprawdę są tylko rodowody i tak trudne dla nas dzisiaj imiona, prawda? I wiecie, gdy człowiek się za to weźmie, to po prostu od razu łapie go zniechęcenie. Po co on ma to czytać, prawda? I te wszystkie imiona. Oczywiście to jest bardzo ważne, bo jeżeli w Słowie Bożym to się znajduje, to znaczy, że to jest ważne. Ale wiecie, gdy przebrnąłem przez te pierwsze 13 rozdziałów, to od 14 rozdziału są tak wspaniałe historie zapisane. Naprawdę niesamowite. I wracając właśnie do tej 2 Księgi Kronik, w wierszu 1 czytamy tak. Ezechiasz, czy też Hiskiasz według innego przykładu, ale to jest ta sama osoba, miał 25 lat, kiedy zaczął królować i królował 29 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Abija, była córką Zachariasza. Wiecie, Hiskiasz, czy też Ezechiasz, objął panowanie mniej więcej tam 715 rok przed Panem Jezusem, w czasach, gdy Żydzi naprawdę bardzo odstąpili od Pana Boga. Parę rozdziałów wcześniej możemy się właśnie dowiedzieć, do jak wielkiego odstępstwa doszło w ludzie Bożym samym, prawda? Gdzie tam jest niestety opisane takie straszliwe rzeczy, że posągi znajdowały się w świątyni, w domu Pana, prawda? Budowano wyżyny, na którym tym pogańskim bóstwom składano ofiary, gaje na cześć tych pogańskich bóstw, a dodatkowo, jak możemy przeczytać w tym naszym 29 rozdziale, wiersz 7, zamknięte też były bramy przedsionka, pogaszone lampy, nie palono kadzidła, ani nie składano Bogu Izraela ofiar całopalnych w świątyni. Do takiego odstępstwa doszło w samym ludzie Bożym, w samym sercu tak naprawdę prawdziwej religii. I wiecie, jak czytamy dalej od wiersza 8, w związku z tym gniew Pana spadł na Judę i Jerozolimę i Pan wydał ich na rozproszenie, na zdumienie i na pośmiewisko, jak sami widzicie swoimi oczami. Oto bowiem z tego powodu nasi ojcowie polegli od miecza, a naszych synów, nasze córki i żony uprowadzono do niewoli. Właśnie tutaj jest nawiązanie do poprzednich rządów króla Achaza w Judzie, za którego niestety właśnie zaczęło się rozprzestrzeniać to odstępstwo wśród ludu Bożego. I z tego powodu Pan Bóg niestety dopuścił na lud Boży te wszystkie straszne wydarzenia, które miało miejsce, gdzie Juda została napadnięta przez wrogów z zewnątrz. Niestety lud Boży został zdziesiątkowany, wiele osób poszło do niewoli, niektóre zostały zabite. Jednak gdy Hiskiasz objął panowanie nad Judą, nad Jerozolimą, to był przekonany, że Pan Bóg postawił go w tym miejscu, prawda? Był przekonany, że to Pan Bóg powołał go, aby dokonał reformy w tym kraju, w ludzie Bożym. I gdy Hiskiasz właśnie objął panowanie, to możemy tam przeczytać dalej w wierszu 10. Teraz więc postanowiłem zawrzeć przymierze z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas zapalczywość swojego gniewu. I w następnych wersetach możemy przeczytać, jakich niesamowitych rzeczy dokonał Hiskiasz w Judzie, w Jerozolimie, gdy oczyszczono świątynię z tych bożków,
gdy z powrotem zaczęto obchodzić różne święta, które zatracono. Dalej możemy wyczytać nawet, że z powrotem zaczęto obchodzić święto Paschy, której nie obchodzono przez ponad 200 lat od czasów, kiedy Salomon panował, prawda? I właśnie Hiskiarz tak bardzo się przyczynił właśnie, bo był przekonany, że Pan Bóg go do tego powołał i przez wiarę szedł dalej. I dzięki łasce Bożej dokonywały się naprawdę niezwykłe rzeczy wtedy w Jerozolimie. Jednak wiecie, żeby nie było kolorowo, jeżeli przesuniemy sobie 2 strony dalej, w 32 rozdziale możemy się dowiedzieć od wiersza 1, że po tych wszystkich sprawach, po tym wielkim przebudzeniu w ludzie Bożym, nadciągnął Sennacherib, król Asyrii. Wkroczył do Judy, rozbił obóz naprzeciwko warownych miast i zamierzał je zdobyć dla siebie. Czyli wiecie, zauważcie, po tych wielkich początkowych sukcesach, po tej radości związanej z Bożym błogosławieństwem w ludzie Bożym, następuje czas próby. Czas naprawdę wielkiego doświadczenia, ponieważ wiecie, Asyria w tamtych czasach, sama nawet tylko nazwa Asyria budziła w ludziach ze starożytności blady strach dosłownie. Nie tylko ze względu na to, że było to niezwykle wyszkolone wojsko, bardzo dobrze zmilitaryzowane, ale przede wszystkim dlatego, że byli oni okrutnymi, bezwzględnymi ludźmi. Gdy oni wkroczyli do jakiegoś miasta, burzyli te miasta, gwałcili kobiety i dzieci, wszystko kradli, obdzierali ludzi żywcem ze skóry, nabijali ich na pal i inne okropne rzeczy, które aż po prostu nie godzi się wspominać. Tak strasznych rzeczy dopuszczali się właśnie żołnierze asyryjscy. I wiecie, i wyobraźmy sobie, co wtedy musieli oni czuć. Co musiał czuć król Hiskiarz, gdy wiecie, po tym początkowym wielkim błogosławieństwie, które jak Pan Bóg prowadził to dzieło reformy, nagle zostają otoczeni przez tych okrutnych asyryjskich żołnierzy. Co on musiał wtedy czuć, prawda? I wiecie, właśnie dlatego ta historia tak bardzo mi siedzi w sercu, ponieważ nawiązując do tego doświadczenia ze studiów, prawda, było tak samo, że na początku ta wielka radość, że Pan Bóg tak poprowadził i tak dalej, a potem nagle pojawia się wielki problem. Problem, który po prostu człowieka całkowicie przerasta i nie wie, co dalej z nim zrobić. I tak samo było tutaj z Hiskiaszem. Jednak od wiersza 5, 32 rozdział 2 Księgi Kronik, możemy dowiedzieć się, że Hiskiarz się nie załamał. Ale właśnie przez wiarę szedł dalej, będąc przekonanym do tego, do czego Pan Bóg go powołał. 32 rozdział od wiersza 5 po wiersz 8 czytamy tak. Pokrzepił się i odbudował cały zburzony mur, wznosząc go aż do wież. Do tego drugi zewnętrzny mur. Umocnił także Millo w mieście Dawida i sporządził wiele włóczni oraz tarcz. Ustanowił też dowódców wojska nad ludem, których zgromadził przy sobie na placu Bramy Miejskiej i mówił do nich łagodnie: umacniajcie się i bądźcie mężni. Nie bójcie się ani nie lękajcie widoku króla Asyrii, ani widoku całego mnóstwa, które jest z nim. Więcej bowiem jest z nami, aniżeli z nim. Z nim jest ramię cielesne, lecz z nami jest Pan, nasz Bóg, aby nam pomóc, ratować nas i prowadzić nasze wojny. I czytamy, lud więc zaufał słowom Hiskiasza, króla Judy. Wiecie, w tym czasie nie zaniedbano niczego, aby jak najlepiej przygotować miasto na ewentualny atak Asyryjczyków, prawda? Czytamy tutaj, że mury zostały odbudowane, wojsko zostało lepiej wyposażone, w całym narodzie było umacnianie, prawda, że Pan Bóg jest z nami, że Pan Bóg będzie prowadził nasze wojny. Jednak pomimo tych wszystkich rzeczy, oczywiście bardzo dobrych, pomimo tego wszelkiego przygotowania, Hiskiarz zdawał sobie sprawę, że jeżeli Pan Bóg nie weźmie tego w swoje ręce, to nic im nie pomoże. Ponieważ nie mogą liczyć na żadną pomoc z zewnątrz, czy też na to, że ich wojsko o wiele mniej liczniejsze, o to, że ich mury pokonają Asyryjczyków. Zostało im tylko ufać Panu Bogu. I tak samo w tym doświadczeniu, które mówiłem, pomimo wszelkiego trudu i czasu, który włożyłem w tą naukę, pozostało mi tylko polegać na Panu Bogu. Że On właśnie da mi te odpowiednie pytania na egzaminie. Tylko wiecie,
Po tym, gdy tak się przygotowałem i sprawdziłem właśnie, jakie zagadnienia mogą być i całkowicie się załamałem, prawda? Są rzeczy, których ja nawet nigdy nie czytałem. Tak samo było tutaj. Ponieważ dalej możemy się dowiedzieć, tym razem z drugiej Księgi Królewskiej, ponieważ tam jest takie uzupełnienie, można powiedzieć, tej historii. W drugiej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale, tam 18 rozdział drugiej Księgi Królewskiej, od wiersza 17, a szczególnie od wiersza 28, możemy dowiedzieć się, że król Asyrii posłał do Jerozolimy swojego sługę, który miał na imię Rabszak. I ten właśnie sługa poprzez różne wywody i argumentację, oczywiście zgodną z prawdą, miał przekonać Żydów, aby opuścili miasto i poddali się, a król będzie wobec nich łagodny. I w tej drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 18, od wiersza 28 czytamy tak. Wstał więc Rabszak i zawołał donośnym głosem po hebrajsku tymi słowy. Słuchajcie słów wielkiego króla, króla Asyrii. Tak mówi król, niech was nie zwodzi Hiskiarz, bo nie będzie mógł wyrwać was z mojej ręki. I nie dajcie się przekonać Hiskiaszowi, by zaufać Panu, gdy mówi, na pewno Pan nas wybawi i to miasto nie będzie wydane w ręce króla Asyrii. Nie słuchajcie Hiskiasza. Tak bowiem mówi król Asyrii. Zawrzyjcie ze mną przymierze i wyjdźcie do mnie, a każdy będzie jeść ze swojej winorośli i ze swego drzewa figowego i każdy będzie pić wodę ze swojej studni. Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, do ziemi zboża i wina, do ziemi chleba i winnic, do ziemi drzew oliwnych, oliwy i miodu. Będziecie żyć, a nie umierać. Nie słuchajcie Hiskiasza, bo was zwodzi, mówiąc, Pan nas wybawi. Czy bogowie innych narodów mogli wybawić swoją ziemię z rąk króla Asyrii? Gdzie są bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie są bogowie Sefarwaim, Heny i Iwy? Czy wyrwali Samarię, czyli Izraela, z moich rąk? Którzy spośród wszystkich bogów tych ziem wybawili swoją ziemię z mojej ręki, żeby Pan miał wybawić Jerozolimę z mojej ręki? Wiecie, nie wiem, czy się zgodzicie, ale słowa mają naprawdę olbrzymią moc, prawda? Wiecie, słowami możemy kogoś pokrzepić, wzmocnić, dodać mu otuchy, nadziei, prawda? Ale niestety słowami możemy również kogoś pozbawić tej nadziei, prawda? Całkowicie. I to właśnie zamierzał zrobić tutaj szatan przez tego sługę Rabszaka. Chciał pozbawić Żydów jakiejkolwiek nadziei. Aby nie ufali Panu, no bo przecież bogowie tych innych ziem, w których te inne państwa pokładały nadzieję, czy ich wyrwały? No nie. Ci zostali podbici, tamci zostali podbici, Samaria nawet została podbita. To co, was Pan Bóg wybawi? Nikt was nie wybawi z ręki króla Asyrii. Tak tutaj właśnie zaczął zastraszać Rabszak właśnie Żydów, aby poddali się, aby zrezygnowali z tego bezcelowego stawiania buntu i polegania na jakimś tam zmyślonym Bogu. I mówił im, że jeżeli wyjdą, jeżeli się poddadzą, to on ich zabierze do ziemi podobnej do waszej, do ziemi zboża, wina, do ziemi, gdzie niczego im nie będzie brakowało. I wiecie, i co miał czuć teraz taki Hiskiarz? Po tych wszystkich wspaniałych reformach, po tym wspaniałym Bożym prowadzeniu, nagle jego poddani, jak i oczywiście i on sam, po tej wymowie zaczyna tracić wiarę, prawda? No bo na pewno pojawiły się u niego wątpliwości. Nie ma innej opcji, prawda? Bo on też był człowiekiem. Wiedział, że nie może liczyć na nic innego i na pewno przeszło mu przez myśl, aby może się jakoś poddać. Jednak w rozdziale 19 możemy się dowiedzieć dalej, że Hiskiarz, zamiast polegać na tym, co czuł, co wtedy podpowiadały mu emocje, sumienie może, czy ludzie z zewnątrz, zamiast się poddać, postanowił szukać Boga. I w rozdziale 19 od wiersza 15 czytamy tak. I Hiskiarz modlił się przed Panem, mówiąc, Panie Boże Izraela,
który zasiadasz pomiędzy cherubinami. Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Nakłoń ucha, Panie, i wysłuchaj. Otwórz swe oczy, Panie, i spójrz. Słuchaj słów Sennacheryba, króla Asyrii, które przesłał, aby znieważać Boga żywego. To prawda, Panie, że królowie Asyrii spustoszyli narody i ich ziemię i powrzucali ich bogów do ognia. Nie byli bowiem bogami, ale dziełem rąk ludzkich, drewnem i kamieniem. Dlatego ich zniszczyli. Teraz więc, Panie nasz Boże, wybaw nas proszę z Jego ręki, aby wszystkie królestwa ziemi poznały, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Wtedy Izajasz, syn Amosa, posłał do Ezechiasza, mówiąc, tutaj mamy odpowiedź właśnie przez proroka Izajasza. I dalej w wierszu 32, po wierszu 34 czytamy tak. Tak więc mówi Pan o królu Asyrii. Odpowiedź na modlitwę Hiskiasza. Nie wejdzie do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały. Nie wyruszy przeciw niemu z tarczą i nie usypie szańców przeciwko niemu. Drogą, którą przyszedł, powróci, a do tego miasta nie wejdzie, mówi Pan. Będę bowiem bronił tego miasta i ocalę je ze względu na siebie i ze względu na Dawida, swego sługę. I dalej, teraz czytajmy uważnie. Tej samej nocy anioł Pana wyszedł i zabił w obozie Asyryjczyków 185 000 ludzi. A gdy wstali wcześnie rano, oto wszędzie było pełno trupów. Sennacheryb, król Asyrii, wycofał się więc i wyruszył. Wrócił i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w domu swego boga Nisroka, jego synowie, Adramelek i Sareser, zabili go mieczem. Potem uciekli do ziemi Ararat i Asarhaddon, jego syn, królował w jego miejsce. I zauważcie, gdy Hiskiasz i inni wtedy w Jerozolimie spali, to Pan Bóg działał. Pan Bóg działał w niezwykły sposób. Także gdy rano się obudzili, to ten wielki problem, który wydawał się nie do rozwiązania, jednej nocy przestał istnieć, prawda? Bo Pan Bóg wyszedł i jednej nocy dosłownie, jednej nocy pozbył się całej armii okrutnych i bezlitosnych Asyryjczyków, liczącej 185 000 ludzi. Jaki to jest dla Pana Boga problem? I wiecie, i w związku z tą historią tak sobie pomyślałem, skoro Pan Bóg ma tak wielką moc, łaskę i dobroć, że jest w stanie jednej nocy rozwiązać tak wielki problem, jak cała ta armia oblegająca Jerozolimę, to czy nie rozwiąże mojego o wiele mniejszego problemu? Czy w mocy Pana Boga nie jest wylosować mi jakieś pytania, na które będę znał odpowiedź, jakieś łatwiejsze pytania, na które będę mógł odpowiedzieć i zdać to? No bo co to dla Pana Boga za jakikolwiek problem? Nawet w Księdze Przysłów są takie słowa, że chociaż losy rzuca się w zanadrze, to ich rozstrzygnięcie zależy od kogo? Od Boga, prawda? Wiecie, nie ma przypadku w tym świecie. Nie jesteśmy, jak to się mówi, więźniami losu czy więźniami przypadku, ale jak to pisze apostoł Paweł, więźniami Chrystusa. I to jest najlepsze, co może być tak naprawdę, ponieważ jesteśmy zależni od Boga, który ma panowanie nad wszystkim, co się dzieje w tym świecie. I wszystko, jak sobie czytaliśmy w liście do Rzymian, służy naszemu dobru. I tak sobie pomyślałem, że przecież ten Pan Bóg, który ponad 2500 lat temu w taki niezwykły sposób wybawił swój lud, czy nie może mnie wybawić? Przecież nawet Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki, prawda? Pan Jezus ma dzisiaj dokładnie taką samą moc, jaką miał wtedy. A przede wszystkim ma taką samą chęć i takie samo pragnienie, aby wybawiać swoje dzieci, jakie miał wtedy. Zgodzicie się? Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I tak jak ten Hiskiarz uczyniłem, wiecie, wszystko, co w mojej mocy, aby się przygotować, ale końcowy efekt pozostawiłem Panu Bogu. I wiecie, pełen wiary poszedłem na ten egzamin, akurat był zdalnie. Byłem 11 w kolejce, więc trochę musiałem czekać. Oczywiście było cały czas dużo stresu, dużo zamartwiania się, wątpliwości. Ale gdy przyszła moja kolej i usłyszałem te 3 pytania, jakie otrzymałem, ogarnął mnie całkowity pokój. I naprawdę Pan Bóg mi dał tak idealne pytania,
że jak zacząłem mówić, to bez żadnego zająknięcia wyśpiewałem wszystko po kolei. Tak, że wykładowca mi musiał przerywać ze względu na czas, bo jeszcze inni byli w kolejce, prawda? Chwała Panu Bogu naprawdę. A co najlepsze, dostałem jeszcze akurat 2 pytania, które z Biblią związane, ponieważ jedno dotyczyło Aleksandra Wielkiego. Wiadomo, jest w księdze Daniela wspomniane, jak pokonał Persów. A drugie dotyczyło właśnie akurat prześladowania chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim. I chrześcijaństwo, religią państwową, więc wszystko z wielkiego boju praktycznie, prawda? I tak niezwykły Pan Bóg w sposób pokierował, wybawił mnie, można powiedzieć, że koniec końców dostałem 5 z tego egzaminu, z którego się tak bałem, prawda? I naprawdę chwała Panu Bogu za to, ponieważ jak to jest napisane w księdze Jeremiasza, czy jakakolwiek rzecz jest dla mnie zbyt trudna? No, nie, prawda? I wiecie, właśnie nawiązując do tych słów z Psalmu 50 i wiersza 15, które były takim wprowadzeniem właśnie do tego rozważania, gdzie czytamy tam: i wzywaj mnie w dniu utrapienia, wtedy Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Prawda? I co musieli czuć Żydzi, gdy Pan Bóg w tak niezwykły sposób ich wybawił z rąk króla Asyrii? Czy na przykład, tak sucho podziękowali Panu Bogu i przeszli obojętnie? Nie. Oni byli zachwyceni tym, w jaki sposób Pan Bóg ich wybawił. Śpiewali Mu na chwałę, byli pełni wdzięczności i tak dalej. I wiecie, po tym właśnie doświadczeniu, gdy Pan Bóg mnie wybawił od tych pytań, których tak się bałem, zacząłem lepiej rozumieć ten fragment. Bo wiecie, człowiek zna te słowa na pamięć, ale gdy w swoim życiu ich doświadczy, zrozumie lepiej przez jakieś doświadczenia, to wiecie, one nabierają zupełnie innego sensu. Bo pierwsze, co właśnie zrobiłem, gdy zdałem ten egzamin, to właśnie uklęknąłem i oddałem Panu Bogu chwałę. Prawda? Nie z tego, że ktoś mi kazał, tylko z pragnienia serca, prawda? A potem poszedłem na spacer i dosłownie chodziłem tylko w kółko nad rzeką i właśnie słuchając tych pieśni naszych wspaniałych syriańskich i chwaliłem Pana Boga. Nie dlatego, że ktoś mi kazał, że ktoś mnie przymusił, ale po prostu z powodu wybawienia Pana, właśnie z wdzięczności i miłości do Niego. Bo tu jest napisane właśnie: wtedy Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. I wiecie, te słowa a Ty mnie uwielbisz, to nie jest taki rozkaz od Pana Boga, że Pan Bóg mówi: słuchaj, ja Ci pomogę, ale gdy ja Cię wybawię, to potem Ty musisz mnie uwielbić. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to już Ci więcej nie pomogę. To nie jest takie ultimatum od Pana Boga, prawda? Te słowa, a Ty mnie uwielbisz, to jest obietnica. Pan Bóg obiecuje nie tylko to, że nas wybawi w dniu utrapienia, ale obiecuje również to, że to wybawienie wzbudzi w naszym sercu taką wdzięczność i miłość do Niego, że po prostu sami zapragniemy Go uwielbić. Jak to też pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, prawda? Tam nie jest napisane, że rodzice przymuszają mnie do tego, abym wielbił Pana Boga. Nie jest napisane, że ktoś z zakazalnicy mnie przymusza, że ktoś ze zboru mnie przymusza albo ktokolwiek, ksiądz czy ktokolwiek. Tu jest napisane, miłość Chrystusa bowiem przymusza nas do tego właśnie, aby wielbić Pana Boga i oddać się Mu całkowicie. Po tym, wiecie, wydarzeniu również poszedłem z pewną siostrą na pracę misyjną, właśnie byliśmy literaturę rozdawać. Nie dlatego, że ktoś mi kazał, ale dlatego, że właśnie pragnąłem jakoś uwielbić Pana Boga i podzielić się tym, jaki Pan Bóg naprawdę jest. Aż mi się przypomina taka pewna historia właśnie z czasów Marcina Lutera właściwie, gdy on miał takiego właśnie swojego przyjaciela, już zapomniałem jak się nazywał, ale proszę? No właśnie inny jeszcze. Melanchthon był później, a był wcześniejszy. On też z Lutrem właśnie na początku był takim jego studentem i tak dalej. To w filmie o Lutrze jest tak pokazane właśnie, gdy Luther akurat miał się ożenić z tą Kateriną von Borą i ten jego kolega właśnie postanowił wziąć właśnie to Słowo Boże i udać się do swojej ojczyzny. I wiecie, Luther go zaczął powstrzymywać, mówiąc, ale słuchaj, zostań tutaj. Ożeń się z jedną z tych kobiet, które przyszły z zakonu, zostań tutaj, będziemy działali i tak dalej. I on mu wtedy tak odpowiedział, co mi to tak w pamięć zapadło, on powiedział, że on chce iść do ojczyzny, do swojej ojczyzny i podzielić się tym, czego on doświadczył. Aby i oni mogli poczuć to, co on poczuł, prawda? No bo tak to właśnie działa. Miłość Chrystusa przymusza nas, prawda? Popycha nas do działania. I wiecie,
tak właśnie działa miłość i wybawienie od Pana Boga. Ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. I wiecie, na przestrzeni wieków, studiując Biblię czy historię innych ludzi, możemy zobaczyć, jakie to miało zastosowanie w ich życiu, prawda? Weźmy sobie na przykład tego Lutera wspomnianego wcześniej. Gdy Pan Bóg go wybawił od tego strachu przed potępieniem i przed piekłem, to co było dalej z Luterem? Wstrząsnął całą Europą dosłownie, prawda? Nastała całkowita reformacja. Dzień i noc pracował, aby uwielbić imię Pana Boga. Nie dlatego, że ktoś mu kazał, ale dlatego, że właśnie miłość Chrystusa przymusiła go do tego. Albo na przykład z apostołem Pawłem, prawda? Apostoł Paweł, gdy doświadczył Bożego wybawienia, to nie pragnął niczego innego, jak tylko, aby Chrystus był uwielbiony przez jego życie. Co też możemy właśnie wyczytać w liście do Filipian, gdzie on pisze, że dla niego jest nieważne, czy przez życie, czy przez śmierć, najważniejsze, aby Chrystus był uwielbiony. I tak samo z innymi wierzącymi, na przykład w czasach Pawła, czy w czasach wczesnego Kościoła, wiecie, oni byli gotowi porzucić wszystko. Swoje dobre imię, karierę, pieniądze, a nawet swoje życie poświęcić, aby tylko Chrystus był uwielbiony. Bo właśnie wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. I wiecie, Ellen White też pisze właśnie w działalności apostołów tak o wczesnym Kościele. Jeden cel górował nad pozostałymi. To jest z książki Działalność apostołów. Jeden wzorzec do naśladowania wyparł wszelkie inne. Ambicją wierzących było podobieństwo do Chrystusa w charakterze i pracowanie dla szerzenia Jego Królestwa. To była ich jedyna ambicja. I właśnie to była ta jedność, o której nam mówi Biblia, prawda? To nie była ta jedność w tym, że mieli te same poglądy i tak dalej, te same idee i tak dalej, ale właśnie to, że oni byli w stanie porzucić wszystkie swoje dotychczasowe poglądy, niektóre prawdziwe, inne fałszywe, wszystkie swoje idee, niektóre prawdziwe, inne fałszywe, to wszystko porzucić, aby właśnie z innymi zjednoczyć się w tym jednym celu, w tej jednej ambicji, aby Chrystus był uwielbiony. Bo tak jak sobie czytaliśmy, wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. I wiecie, tak przechodząc dalej, w związku z tym wszystkim, o czym tak sobie tutaj wspominamy, potrzeba, aby każdy z nas, wiecie, zadał sobie tak szczerze takie pytanie. Czy i we mnie jest takie pragnienie? Czy i we mnie jest naprawdę takie pragnienie, aby w jakikolwiek sposób Chrystus był uwielbiony przez moje życie? Czy naprawdę, nawiązując do tych słów Ellen White, czy przyświeca mi tylko ten jeden cel i tylko ta jedna ambicja ponad wszystko, aby Chrystus był uwielbiony przez moje życie lub przez moją śmierć, jak pisze apostoł Paweł. Prawda? Ważne, żeby każdy w modlitwie naprawdę szczerze odpowiedział sobie na to pytanie. Czy w moim sercu jest to pragnienie, które było w sercu apostoła Pawła? Aby wszelkim sposobem Chrystus był uwielbiony. Jeżeli tak, no to chwała Panu Bogu. Naprawdę cieszyć się. Ale co jeżeli nie, prawda? Co jeżeli w człowieku nie ma takiego pragnienia? Ponieważ jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Ludźmi upadłymi, więc wiecie, niedoskonałymi, więc no, różne są w nas ambicje, prawda? Jak to pisze Paweł, różne członki w nas szaleją, różne poglądy i pragnienia. Ale wiecie, jeżeli nie ma w nas takiego pragnienia, to powołując się znowu na ten fragment z tego psalmu, musimy zastanowić się, gdzie leży problem. Problem leży w tym, że nigdy nie doświadczyliśmy tak naprawdę Bożego wybawienia. Ponieważ ten tekst mówi, że gdy człowiek zostanie wybawiony przez Pana Boga, to on nie będzie pragnął niczego innego, jak tylko, aby uwielbić Chrystusa. Prawda? Jeżeli w sercu nie ma takiego pragnienia, takiego uwielbienia dla Boga, to znaczy, że nigdy nie nastąpiło prawdziwe wybawienie. Zgodzicie się? Wiecie, w związku z tym chciałbym przywołać historię pewnego człowieka, którego historia nawrócenia, tak osobiście uważam, mi na przykład bardzo pomogła i wierzę, że naprawdę dla wszystkich ludzi wierzących jest niezwykle ważna. Chcę właśnie przywołać historię pewnego człowieka, który dzisiaj
jest uważany za jednego z największych kaznodziejów w historii. Człowieka, który wygłosił około 40 000 kazań w całym swoim życiu, co daje około 3-4 kazania dziennie wygłaszane przez niego. Człowieka, który uratował Anglię przed alkoholizmem i który poprowadził do świętszego życia ponad 500 000 ludzi przez swoje 40 lat służby. Czy wiecie, kogo mam na myśli? Tak, Johna Wesleya właśnie. Wiecie, tą osobą jest John Wesley, którego nawrócenie jest dla nas niezwykle cenną lekcją, o której możemy czytać w Wielkim Boju czy w innych książkach. I wiecie, Johna Wesley, właśnie zawsze się mówi tylko o tych końcówce jego życia, czy o tym środkowym etapie, prawda? Ale rzadko wspomina się o tym, przez co przechodził on na początku. Ponieważ John Wesley naprawdę był bardzo pobożnym człowiekiem od urodzenia. Był wychowywany przez swoich wierzących rodziców w posłuszeństwie Bogu i Jego świętemu prawu. Naprawdę miał to zaszczepione, można powiedzieć, w krwi, w genach, we wszystkim. I prowadził życie nienaganne. Naprawdę codziennie pobudka o 4 rano. Modlitwa, Słowo Boże, delikatne śniadanie, aby się nie przejść, by umysł mógł lepiej pracować, więc nawet reforma zdrowia zachowana. Nie pił alkoholu, pracował misyjnie, pomagał innym, głosił kazania, pojechał nawet na misję. Wzór do naśladowania i 2 razy w tygodniu pościł. Wzór do naśladowania zarówno wtedy, jak i dla nas dzisiaj nawet. Jednak wiecie, był z nim jeden mały problem. Gdy rozmawiał z innymi ludźmi, słuchając ich doświadczeń z Panem Bogiem, to uświadomił sobie, że w jego życiu, w jego sercu właśnie brakuje tej takiej, wiecie, wewnętrznej radości i pokoju związanego z przyjęciem Chrystusa do swojego serca. Czuł, że naprawdę nie ma tego pokoju z Bogiem i tej radości związanej z wybawieniem. I Pan Bóg właśnie przez pewne doświadczenia mu o tym uświadamiał. Jednym z tych doświadczeń było, gdy spotkał pewnego człowieka. Człowiek ten był tak ubogi, że miał tylko jedno ubranie i w ciągu dnia jedyne, co mógł spożywać, to były po prostu kilka kropli wody dosłownie. Bo po prostu był tak ubogi. Miał tylko jedno ubranie, w którym chodził dzień w dzień i nawet nie miał co jeść w ciągu dnia praktycznie. Tak ubogi był ten człowiek. A mimo wszystko był przepełniony wdzięcznością i miłością do Pana Boga. I ta właśnie postawa bardzo poruszyła Wesleya, że kiedyś nawet, można powiedzieć, zwrócił mu uwagę, mówiąc: dziękuję Pan Bogu, nie mając co jeść, ani w co się ubrać, ani nawet łóżka, na którym by się można normalnie położyć. To za coś mu Pan dziękuje, prawda? No za co mu Pan dziękuje? Wydaje się, że mądra uwaga skierowana do tego człowieka. Jednak on mu odpowiedział tak: dziękuję mu za to, że dał mi życie i istnienie oraz serce, by go kochać i pragnienie, by mu służyć. Piękne, prawda? Że dał mi serce, by go kochać i pragnienie, by mu służyć. I to już był powód do wdzięczności dla tego człowieka. Jednak Wesley dalej nie mógł tego zrozumieć. I Pan Bóg tak pokierował jego historią, że wyjechał na misję do Ameryki, aby tam głosić Indianom Ewangelię, co uważał za swój wielki cel. I właśnie w trakcie, gdy płynął do tej Ameryki, był wielki sztorm. Tak, że na statek naprawdę wlewała się woda. Sytuacja była tak krytyczna, że Wesley stanął oko w oko ze śmiercią. I był dosłownie przerażony, bo czuł, że nie ma pokoju z Bogiem. Bał się śmierci. Ale jego uwagę przykuła inna grupa chrześcijan z Niemiec, którzy w czasie tego sztormu, zamiast się bać, panikować i tak dalej, śpiewali i chwalili Pana Boga. A dodatkowo jeszcze całym swoim życiem tak naprawdę na co dzień pokazywali, że są jacyś inni. Wiecie, spełniali najróżniejsze posługi, o czym w Wielkim Boju możemy przeczytać, a gdy ktoś chciał im za to zapłacić, to oni odpowiadali, że ich kochany Zbawiciel uczynił dla nich daleko więcej i nie przyjmowali za to zapłaty. I jak opisuje to Wesley w swoim dzienniku, i to też w Wielkim Boju jest wspomniane, podszedł do jednego z tych ludzi i zapytał tak: nie baliście się? Dzięki Bogu nie, odparł ten człowiek. Zapytałem więc: a wasze kobiety i dzieci nie bały się? Odpowiedział łagodnie: nie, nasze kobiety i dzieci nie boją się śmierci. I wiecie, poprzez to doświadczenie Wesley zaczął coraz bardziej uświadamiać sobie,
że może czegoś mu brakować w jego chrześcijańskim życiu, w jego doświadczeniu. Że może nie rozumie, czym tak naprawdę jest chrześcijaństwo. Jednak z powodu swojej zewnętrznej doskonałości, pobożności był zbyt dumny, aby się do tego przyznać, że czegoś mu może brakować. Tak jak to dzisiaj sobie studiowaliśmy, jak apostoł Paweł napisał, że dla niego to wszystko, bycie Żydem, Hebrajczykiem z Hebrajczyków, faryzeuszem, na początku było zyskiem, prawda? Bo uważał, że dzięki temu ma autostradę do nieba dosłownie. Ale gdy się nawrócił i poznał Chrystusa, to uznał to wszystko za stratę, bo zrozumiał, że w rzeczywistości te wszystkie zewnętrzne rzeczy, które uważał za doskonałe i wspaniałe, tylko przeszkadzały mu w przyjęciu Chrystusa do swojego serca. I tak samo właśnie było z Johnem Wesleyem. Jednak poprzez te doświadczenia Duch Święty cały czas docierał do jego serca, aby, wiecie, wzbudzić w nim pragnienie czegoś więcej. Pragnienie takiego prawdziwego nawrócenia i doświadczenia, wiecie, miłości Bożej i wybawienia Bożego. I w końcu, gdy jego serce zostało złamane, to w swoim dzienniku napisał tak. To są naprawdę piękne słowa. Pojechałem do Ameryki, by nawracać Indian. Lecz któż mnie nawróci, prawda? Wiecie, ta początkowa duma, że on tutaj teraz przyjdzie i będzie nawracał innych, skończyła się. Teraz on zaczął się zastanawiać, kto mnie nawróci, kto mnie przyprowadzi zgubionego do Chrystusa. Kimże jest, dalej pisze tak, kimże jest ten, który zbawi mnie od tego złego serca pełnego licha. Moja religia jest jak pogodny letni dzień. Potrafię dobrze mówić, lecz niech tylko śmierć zajrzy mi w oczy, a mój duch jest niespokojny. Nie umiem powiedzieć tak jak Paweł, umrzeć to zysk. I wiecie, Bóg dopuścił na Wesleya te różne trudne doświadczenia nie po to, aby on całkowicie odszedł i zwątpił, nie po to, żeby go całkowicie dołamać, ale po to, żeby trochę, wiecie, skruszyć jego serce i ukazać mu jego całkowitą bezradność i unicestwić jego pychę. Aby potem właśnie Wesley zaczął szukać Chrystusa i Jego sprawiedliwości. I właśnie gdy Wesley tak szukał gorąco, modląc się, badając Słowo Boże, rozmawiając z innymi ludźmi wierzącymi, to Pan Bóg przygotował go na przyjęcie Ewangelii. I pewnego wieczoru, jak możemy wyczytać dalej w Wielkim Boju, udał się na spotkanie braci morawskich, tych chrześcijan, gdzie w Londynie czytano wypowiedź Marcina Lutra opisującą zmianę, jakiej Duch Boży dokonuje w sercu wierzącego. Kiedy słuchał, zapalił się w nim płomyk wiary. Jak sam sprawozdaje, poczułem w sercu dziwne ciepło. Czułem, że w sprawie zbawienia zaufałem Chrystusowi i tylko Jemu. Uzyskałem pewność, że zabrał On moje grzechy, tak, nawet moje, i wybawił mnie od prawa grzechu i śmierci. Wiecie, doświadczył nowonarodzenia, którego tak długo szukał i pragnął. I zgodnie z tym tekstem właśnie w dniu utrapienia wzywał Pana Boga, a On go wybawił, a Wesley za to go uwielbił. Jak myślicie, czy to zaufanie tylko Chrystusowi w kwestii zbawienia sprawiło, że John Wesley zmienił jakieś swoje nawyki życiowe? Czy sprawiło, że na przykład zaczął wstawać o 10 zamiast o 4? No bo i tak jest zbawiony z łaski. Albo czy sprawiło, że zaczął mniej czytać Biblię, czy w ogóle jakkolwiek się angażować? No nie, bo to jest niemożliwe, żeby ktoś, kto doświadczy wybawienia, porzucił to wszystko i nie chciał uwielbić imienia Pana Boga. W rzeczywistości życie Johna Wesleya od tamtej chwili stało się jeszcze pełniejsze dyscypliny i całkowitego poświęcenia Chrystusowi. Wiecie, jak pisze Ellen White, jego życie zewnętrznie nie zmieniło się. Wiódł dalej takie samo życie pełne dyscypliny. Zmieniła się natomiast motywacja. Przed nawróceniem wiódł takie życie, aby coś dzięki temu zyskać. A po nawróceniu wiódł tylko takie życie po to, aby uwielbić imię Chrystusa. Wiecie, wybawienie Boże spod ciężaru grzechu i strachu rozbudziło w jego sercu prawdziwą miłość i wdzięczność do Boga. A to dlatego, że jak jest napisane, ja Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. I tak jak chwilę wcześniej właśnie powiedziałem, życie Johna Wesleya jest naprawdę, jego nawrócenie jest niezwykłą lekcją dla wszystkich wierzących. Również dla nas adwentystów, ponieważ wiecie,
tak jak Wesley z powodu swojej zewnętrznej pobożności. No bo żyjemy trochę inaczej niż ludzie ze świata. No bo sobotę święcimy, jesteśmy na nabożeństwie, dziesięcinę oddajemy. Wiecie, i tu można by wymieniać jeszcze więcej innych bardzo, bardzo dobrych i bardzo ważnych rzeczy oczywiście. Tylko wiecie, z powodu naszej zewnętrznej może nawet doskonałości, pobożności, możemy całkowicie zapomnieć o tym, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa i Jego łaski. I właśnie różne takie trudne doświadczenia, jak to na przykład, którego doświadczył Hiskiarz i Juda, gdy zostali oblężeni przez Asyryjczyków. Ten problem, którego ja doświadczyłem w związku z tym egzaminem, czy to zwątpienie, które spadło na Johna Wesleya, Pan Bóg nie daje tych, wiecie, doświadczeń po to, abyśmy odpadli i całkowicie się poddali. Oczywiście szatan to ma na celu, abyśmy poddali się i poszli na kompromis z tym światem i powiedzieli, i tak nie ma dla mnie żadnej nadziei, więc po co nawet ryzykować, po co próbować, skoro i tak nie mam żadnej nadziei, aby dostać się do nieba. Nie po to, aby nas całkowicie właśnie tak, wiecie, przytłamsić, ale po to, aby skruszyć nasze serce. Ponieważ Ewangelia ma to do siebie, że ona dosłownie unicestwia ludzką pychę i sprawia, że człowiek, czując się całkowicie bezradny, staje się zależny tylko od Chrystusa i Jego łaski. I właśnie, tak już kończąc, nie wiem, przez jakie trudne doświadczenia każdy z was przechodzi lub będzie przechodził w przyszłości. Czy to będą natury takiej doświadczenia właśnie cielesne, związane ze szkołą, pracą, rodziną, czy takie duchowe, jak w przypadku Johna Wesleya, prawda? Gdy człowiek będzie załamany swoim duchowym stanem. Bez względu na to, jakie będą te doświadczenia, na podstawie tych wszystkich historii, które sobie tutaj wspomnieliśmy, pamiętajcie, że nie po to Pan Bóg prowadził was tak daleko, aby teraz z was zrezygnować. Aż dotąd, jak jest napisane w Słowie, aż dotąd wiodła mnie Twoja ręka. I dalej będzie wiodła. Jak to też napisał Ellen White, nie musimy martwić się o przyszłość, chyba że zapomnimy, jak Pan Bóg prowadził nas w przeszłości, prawda? Dlatego zamiast, wiecie, skupiać się na tych problemach, które są wokoło nas, na uczuciach, które nam podpowiadają, że to nie ma sensu, że powinniśmy się poddać, bo i tak nic z tego nie będzie. Jak jest napisane, patrzmy na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który powiedział, wzywaj mnie w dniu utrapienia. Wtedy Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. I w związku z tym życzę wam wszystkim, abyście właśnie w swojej całkowitej bezradności przy ewentualnych problemach przyszli do Chrystusa. Doświadczyli Jego wybawienia i aby w waszym sercu, tak jak w sercu Johna Wesleya, pojawiło się to dziwne ciepło i pragnienie tego, aby Chrystus był uwielbiony w moim życiu. Amen.